Yo, siema, witam serdecznie w kolejnych wojażach. Dzisiaj niestety jadę sam. Niestety, bo Jarek musiał zostać, bo ma dyżur w pracy, weekend i jadę po prostu sam. A jadę sobie do okolice Trzcińska-Zdrój albo jeziora Myśliborskiego, czyli Myślibórz. Są tam fajne miejscóweczki, dzikie. Dzisiaj będzie taki typowy, odpoczynkowy, chilloutowy van life, dlatego że nie wiem, czy będę zwiedzał, chociaż po drodze mam fajny, opuszczony pałacyk do zwiedzenia, ale to jest temat na inny kanał, więc te pędy, słuchajcie, jedziemy, bo jest godzina 15. Zobaczcie, jak ciepło, ja już w koszulce, wreszcie w koszulce i mam dla Was, kurczę, niespodziankę. Na razie tylko słowną, ale o niej wspomnę później, jestem tak podjarany, ale o tym później. Jedziemy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letishop. Letishop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w internecie. Allegro, AliExpress, Booking, RTV, AGD, MediaMarkt, gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie, automatycznie. Rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować do Waszej przeglądarki, która powiadomi Was o czekającym cashbacku. W prawym górnym rogu ona tak zaczyna Wam migać. Wtedy wiecie, że macie dostępny cashback. Wystarczy tylko kliknąć aktywuj i koniec. Wszystko dzieje się automatycznie. Kupujecie, prowizja wpada do Was do kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo prosto. Letishop dostaje prowizję od sprzedaży, od przekierowania Was na daną stronę poprzez właśnie korzystanie z Letishop i dzieli się połową tej prowizji z Wami. Czyli to po prostu jest Wasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej program Letishop znajdziecie w opisie tego filmu. Słuchajcie, mamy 70 km. Pierwszy przystanek, podzieliłem sobie na 6 etapów, słuchajcie, 6 mam miejscówek. Pojadę po kolei do każdej i zobaczymy, na której mi się spodoba. Pierwsza jest w okolicach jeziora Strzeszowskiego. Szczeszów. Kiedyś tam jeździłem, znam tą plażę generalnie, ale zobaczymy, co tam się w obiekcie, co tam się generalnie teraz dzieje, więc by nie tracić czasu, słuchajcie, jedziemy. Oho. Jedziemy zobaczyć, zobaczymy, czy tam będzie fajnie. Kurde, ale fajna pogoda, może tym razem uda się bez deszczu. No nie wiem, zobaczymy. Nie zapowiadali, ale wiecie, jak to jest z tymi pogodami, nie? No, zobaczymy, czy na pierwsza miejscówka okaże się fajna, chociaż, no nie wiem, zobaczymy. W Strzeszowie i jeziorze Strzeszowskim bywałem tam za młodości bardzo dużo razy. Tam był ośrodek Stoczni Szczecińskie, takie z domkami typu brda, czyli takie same, wiecie, dachy do ziemi. No, bardzo fajne. No, zobaczymy, co będzie teraz. Znaczy, tego ośrodka już wiem, że ośrodka już nie ma. Poszło to w prywatne ręce, posprzedawali, pogrodzili się tam, ciężko dojechać i w ogóle masakra. Ale mniejsza o to. No i tam jest taka plażyczka, właśnie kiedyś była taka dzika, teraz zrobili plażyczkę miejską, taką miejsko-wiejską. Zobaczymy, czy tam dzisiaj będę nocował, czy nie. Obstawiam, że nie. Bo znam bardziej dziksze miejsca. Także, no ale zobaczymy. Na razie jedziemy. Ruch, jak widzicie, jak ta lala. Piątek, weekendu początek, także wcale się nie dziwię. Niunia fajnie jedzie, silniczek sobie bzyczy. Właśnie dla znawców tematu, zobaczcie, lecę teraz dokładnie 100, mam jakieś 2300 obrotów. Jaka tu jest skrzynia? Obstawiam, że długa, przełożenie chyba tak karawelki, nie wiem, nie znam się. Także pytam się do znawców tematu, może ktoś będzie wiedział. Moje zajebiste patrzenie na nawigację, słuchajcie, doprowadziło do tego, że nie spojrzałem i musiałem nadrobić 25 km, słuchajcie. I nie jadę na Strzeszów, bo to już bez sensu. Jadę, teraz skręcam na Myślibórz generalnie, bo w Strzeszowie była jedna miejscówka, a w Myśliborzu mam aż dwie, także zacznę od nich. Ewentualnie jak będzie źle, to pojadę dalej. Ale myślę, że będą fajne. Patrzcie, jaka fajna nieruchomość. Taka nieruchomość mi się bardzo podoba. O, opuszczona. Dobra, zjeżdżamy tutaj sobie na Myślibórz. Zostało mi 11 km do tej drugiej miejscówki, bo do pierwszej, co przejechałem, musiałbym jeszcze 33 przejeżdżać, czyli cofać się generalnie, bez sensu. Tole jadę tutaj 10 km, obok tej jest kolejna miejscóweczka, bardzo blisko, także no zobaczymy.
W takich spontanicznych wyprawach van life'owych najlepszym z tym wszystkim jest to, patrzcie jaka hajwirka, że odwiedza się miejsca, do których normalnie by się nie pojechało i to jest fajne. Jakieś mieścinki, ja już tyle mieścinek, małych wioseczek, gdzie 2 domki stoją, 3 domki, no kurde, fajnie odwiedzać takie krainy zupełnie inaczej. Zupełnie inny klimat niż siedzieć w domu na przykład przed telewizorem. Ja wolę coś takiego. Tak, to zobaczcie. Przecież w życiu bym tu nie przyjechał. W życiu. A tak? Jestem. No ale fajnie, niektórzy powiedzą tak, malkontenci. No i co z tego? Co tu jest takiego fajnego? Fajne jest to, że tu jestem. I tyle. Patrzcie na to. Kruszwin. W życiu bym tu nie przyjechał. Patrzcie, jaki fajny traktorek tam stoi. Wiocha mała, ale kościół, zobaczcie, jaki wysoki stoi, kurde. Ale chawiura stara, zobaczcie. Drewniana. Kurde, fajna. Te rzeźby. Zajebiste. Sklep jest nawet, kurde. O kurde, patrzcie na to. Chyba jakieś zapomniane miejsce, kurde. Wow. Dobra, wyjdźmy zobaczyć. Powiem wam, że to jest zapomniane przez Boga miejsce. Ale śmietnik stoi, patrzcie. Jest pomost i piękne jezioro. Ktoś tutaj jeździł, widzę. Zapomniana taka, kurde, przez Boga. Już wspominałem. Tutaj jakimiś motorami widzę jeździli, więc mogą tu jeszcze przyjechać. No nie wiem. Ale jest jeszcze inna miejscóweczka. Tylko chyba muszę się cofnąć kawałek i tam kawałek dalej jest jeszcze jedna. Więc chyba polecimy, sprawdzimy tam. No bo to tak... Nie wiem, jakiegoś takiego klimatu nie ma, nie podoba mi się trochę. Jedziemy dalej. Droga widzicie? Kocie łby. Ale nie jest źle, kilometr mi został. Więc zaraz dojedziemy. No, tam nie było klimatu, nie podobało mi się. Jakie piachy, kurde. No marne, jak staniesz, to będzie lipa. A tam. Jedziemy. No i taki właśnie tak się jeździ. No w takich O, dalej są piachy. Dobra, ciśniemy. Byle szybko. Nie są takie złe te piachy. Gorzej jakby deszcz popadał, nie? To wtedy by było do dupy. By było błoto. No jak spadnie ci w nocy, to będziesz miał. Nie, no mam nadzieję, że nie spadnie. Swoją drogą ciekawy dojazd, bo to jest pole biwakowe nadleśnictwa jakieś tam. Tam widziałem normalnie stoły, te sprawy i tam samochód też stał, więc może od drugiej strony jest lepszy dojazd. Dojeżdżamy do jakichś drogowskazów. Co my tu... Nie wiem, że tędy trzeba jechać. Miejsce biwakowania Jezioro Myśliborskie. Tu? No tak. No to jak jest miejsce biwakowania, to lecimy. Patrzcie, jakie klimatyczne miejsce, kurde. No zajebiste, o Jezu. No ale dojazd tutaj jakimś takim osobowym autem, no to może być całkiem, że tak powiem, trudno. Dobra, stajmy sobie gdzieś, obcykamy co i jak. No i tak, ja i moja perła dotarliśmy do takiego wspaniałego miejsca, zobaczcie. Co prawda niektórzy wrażliwi niech odwrócą wzrok. Tam jest Sławojka, z powodów oczywistych, z których nie będę nie korzystał, wiecie dlaczego. Śmietnik przepełniony, niewyrzucany dawno, ale mnie to nie zraża. Patrzcie, teren monitorowany. Piękne miejsce. Właśnie o takie miejsce na spędzenie wolnego czasu mi chodziło. Zostaję tutaj. Drewno na ogień. Miejsce na ognicho. Może sobie rozpalimy coś wieczorem, może nie. Zobaczymy, bo szczerze powiedziawszy nie planowałem w ogóle, żeby coś sobie grillować. Przestawiłem furę. Jak widzicie, chyba prosto stoi, co? Bo
najważniejsze w śnie w samochodzie jest to, by on prosto stał. Jak krzywo stoi, to niestety ja przynajmniej wyczuwam każdą krzywiznę, no i nie idzie, całą noc się kręcę, wiercę. Nie wiem, ja mam jakiś taki poziomnicę w łbie, że ja muszę mieć równo. No, to tak będę stał. Czas się rozpakować. Tak, co my tu mamy? Lampeczki wszelkiego rodzaju się przydadzą, więc je tutaj przykleimy. Mój mobilny router do internetu. Lampeczka na wieczór. Tutaj sobie ją klapnę, zawsze ją przyczepiam tu. I fajnie mi oświetla. Jak widzicie, od razu łóżeczko mam rozścielone, więc nie muszę nic rozścielać. Następna lampeczka. Niech se będzie. Tym razem nie zapomniałem tableta. Zamontujemy sobie tableta. Cyk, fuch. Nie tak. Nie tak, Marcin. O tak. Niech sobie wisi. Buciki trzeba zmienić na klapeczki. Ma być wygodnie. Jak w domu. Cyk, fuch. Już się pobrudziłem. Klapki, skarpetki to najlepsze zestawienie. Buty mam, kurczę, muszę z buty kupić, bo już jeżdżę takimi, no ale to są takie wyjazdowe. Zobaczcie, jaki tu bałagan. Rowerro się odczepił, widzę, delikatnie, a nie szkodzi. Tak, bo jutro będę jeździć intensywnie na rowerze i tyle. Będę jeździł po prostu. No i tak wygląda moje lokum. Teraz wystarczy się tylko chilloutować. Teraz Wam powiem, o co mi chodzi. Jestem tak podjarany, słuchajcie, bo spełniam, właściwie już spełniłem, tylko czekam aż przyjdzie. Spełniłem swoje marzenie, następne marzenie, ale Wy o tym dowiecie się za jakiś czas. Powiem tylko, że zakupiłem jednostkę pływającą. Nie żadną, wiecie, jakąś dużą motorówkę albo coś takiego. Nie. Pamiętacie, że chorowałem na ponton, ale chorowałem też całe życie na coś innego. Także nie powiem Wam, co to jest do pływania, ale no będziecie, myślę, mile zaskoczeni, bo moje vanlife'y wzbogacą się o zwiedzanie także akwenów. Między innymi taki akwen jak tutaj. Będziemy mogli popływać na tym właśnie sprzęcie, a Wy razem oczywiście ze mną. Myślę, że to wzbogaci moje troszeczkę wycieczki. No jestem tak podjarany, słuchajcie, no bo zawsze chciałem to mieć, zawsze i teraz będę miał. Marzenia trzeba po prostu spełniać. Czasem warto spełniać marzenia pomimo wszystkiego, wiecie, bo szkoda życia. Zawsze się odkłada, a później, bo teraz nie mam pieniędzy, bo teraz nie mam to. I nie obejrzycie się. Życie pryska, zostajecie w sferze marzeń, a marzenia trzeba spełniać. Nie mówię tutaj, żeby lecieć po łbach, żeby wszystko rzucać, wiecie, na jedną kartę. Choć w tym też jest metoda, ale nie w moim przypadku. Dobra, nieważne zresztą. Spełniam swoje marzenia. Oglądajcie moje vlogi vanlife'owe, bo niedługo zaprezentuję. Cóż to za spełnienie marzeń. Dobra, trzeba coś, by jakieś browarka spić. Słuchajcie, dzisiaj, jak pamiętacie, na jednym z moich ostatnich chyba vanlife'ów, to chyba był ostatni nawet vanlife, testowałem pilsa ukraińskiego. Kurczę, tak mi zasmakował, ale wcześniej też testowałem japońskiego albo wietnamskiego pilsa, także też mi smakował. No i postanowiłem, że dzisiaj same pilsy, chyba same pilsy, tam jednego, nie jestem pewien, ale mam 4 do testowania. Nie wiem, czy w tym odcinku ile potestujemy, ale to jest do testowania. I oprócz tego właśnie, no te piwko właśnie, co testowałem w poprzednim odcinku, lwowskie, Lwow, coś takiego, nie pamiętam, 1712 bodajże, to właśnie je sobie kupiłem, bo strasznie nie posmakowało, naprawdę. I stosunkowo nie jest takie drogie, bo kosztuje chyba 5,90. Dla przykładu książęce, które piję, kosztuje 4,50 czasami, 4,10, w zależności gdzie kupimy. No Lech 3,50, troszeczkę droższe. Lech na przykład 3,50, nawet 4 się spotyka, w Żabce kupujecie albo gdzieś. Także to 5,90 nie jest stosunkowo drogie, ale naprawdę, jeżeli ktoś lubi pilsy, radzę spróbować, bo jest dobra. Dobra, czas się wychilloutować. Odpocznę sobie trochę, coś sobie obejrzę i widzimy się później. Zobaczcie, taka wiatka tu jest. Można sobie posiedzieć w razie niepogody. 2 miejsca na palenie ognia. Nawet drewno jest, to już pokazywałem wcześniej.
No i mamy dostęp do jeziora. Jakbym miał swoją zabawkę już teraz, to byśmy pośmigali po tym jeziorze. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, jak to się mówi, nie? Tutaj widać, że wodowane były jakieś rzeczy i to chyba stosunkowo niedawno. No, dobre miejsce na wodowanie, nie? Jest to jezioro Myśliborskie. Miejscówka niczego sobie. Mamy godzinę 17:38 już. Jest fajnie jasno. Nie wiem, czy będę palił ogień. Nie chce mi się w sumie. Chcę w końcu odpocząć. Taki, wiecie, wyjazd. Bo powiem wam, że tak wyjeżdżamy co jakiś czas i wszędzie łazimy. Nie idzie odpocząć po prostu. Kurde, się duszę. Nie idzie odpocząć. Ciągle człowiek w biegu. Ciągle tygodnia człowiek pracuje. Też cały czas coś, dzieciaki do szkoły. Teraz jeszcze z samochodem, kurczę, tym Renatą jeszcze robiłem. Poprzednim samochodem, który muszę sprzedać. Na szczęście już jest w komisie. Także powiem wam, że jestem od tygodni zmęczony. Naprawdę jestem tygodni zmęczony, dlatego potrzebuję takiego wyjazdu, żeby sobie przyjechać, tak jak tu, i po prostu nie robić nic. Nic. Po prostu sobie poleżeć, pooglądać coś, napić się w spokoju piwerka, nawet zjeść te niedobre chipsy. O tak, po prostu. Pamiętacie to piwerko? Kurde, ale to brudno. Dobra, dupę sobie oczepiesz później. O! Pamiętacie to? Źle wam powiedziałem. Nie 1712, tylko 1715. Lwiwskie, czyli lwowskie chyba, tak? Ukraińskie piwo. 4,7 V mocy. Znaczy nie wiem, czy to jest Pils w sumie. Nie, no Pils chyba. Dobra, mniejsza o to. Ale bardzo dobre. Jak zwykle otwieracza nie mam. Zdrowie wasze w gardło nasze, jak to mawiał ktoś kiedyś. Wiecie kto. Zdrowie. W tych pięknych okolicznościach przyrody pozostaje tylko napić się piwa i słuchać śpiewu ptaków. Już widzę, że was okłamałem. To jest lager. To jest lager, ale wyjątkowo dobry. Kurde, myślałem, że to Pils. Ale zmyliło mnie to, dlatego że te piwo Sapporo wietnamskie albo japońskie to właśnie był Pils i smakowało dokładnie jak to. Dokładnie jak ten lager. Dzisiaj, wiecie, że dzisiaj prawie nic nie jadłem? Zjadłem 3 suche bułki jadąc tutaj. Na razie to mnie trzyma. Ale na wieczór mam dla was kulinarną przekąskę. Będę robił kurczaka po koreańsku podawany z ryżem. Ryż kupiłem do sushi. Taki fajny, ja lubię ten ryż. Zrobimy sobie kurczaka po koreańsku w takim sosie chili, słodkim chili. Pyszna rzecz. Nie wiem, czy na pewno nie jedna osoba nigdy takiego potrawy nie widziała, ale powiem wam, że ja jestem maniakiem w ogóle kuchni chińskiej, koreańskiej i w ogóle wszelkiej, która jest zajebista. Bardzo dużo programów kulinarnych oglądam. Lubię zagraniczne fast foody oglądać, właśnie takie z Chin, z Korei, z Japonii. Czerpię stamtąd swoje inspiracje właśnie do kuchni, bo lubię takie eksperymenty, eksperymentować sobie takie różne potrawy, przyrządzać. No i ta potrawa właśnie jest zajebista. Zobaczycie mój sposób na przyrządzenie. Jest to sposób też koreański, choć tą danie robi się na różne sposoby. Ja wam pokażę jeden z nich. I skorzystamy z gotowego sosu słodkiego chili, bo jego też można zrobić samemu, ale tu w takich warunkach można to kupić. Kosztuje 6 zeta chyba w Biedronce. Ale jak będę gotował, to wam wszystko pokażę. Zarąbiste piwo.